Cześć Łukasz! Cześć Kamil! Proszę bardzo, gdzie my jesteśmy, W słuchaj? bardzo ciekawym miejscu. Tak, to jest bardzo specyficzne miejsce, no bo mamy wyjątkową okazję. 200. odcinek Kwadransa z Kangą. To nie mogło być zwykłe wydanie, to musi być coś specjalnego, no i jesteśmy w specjalnym miejscu. Tak, i tutaj pojawi się zaraz przed nami kolejna osoba. Nie będzie to Sławek. Sławek będzie za chwilę, ale w tym momencie kogo tutaj mamy? Czy poznajecie już to miejsce? A cóż to, a kto to? To jest, z tego co wiemy, jedyna statua Satoshiego Nakamoto, jaka istnieje. Stoi w Budapeszcie, bo właśnie tutaj jesteśmy i stwierdziliśmy, że skoro to miasto jest tak specjalne dla kryptowalut Bitcoina, to tutaj nagramy 200. odcinek Kwadransu z Kangą. Tak, będziemy mieli zaraz bardzo ciekawych gości. Myślę, że przed nami kolejne 4 kwadranse, które będą bardzo intensywne. No i co? Przenosimy się za chwilę do studia. Wykorzystując magię ekranu, my znikamy i pojawiamy się za chwilę w nowym miejscu. Cześć! We are Kanga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 7 dzień maja 2024 roku. Imieniny obchodzą Sixtus i Vincenta. Nadajemy z Budapesztu, widzicie to za naszymi plecami. Tutaj widzę jakieś znaki różne dziwne. Za oknem mamy 17 stopni Celsjusza. Zachmurzenie, cena KNG 1,95 to są emocje, cena cash 315,94 KNG, blok BTC numer 842420, a to jest kwadrans z Kangą, wydanie 200, jubileuszowe. Proszę dajcie znać, jak nas widać i jak nas słychać i skąd nas oglądacie. Tutaj widzimy różne komunikaty z zewnątrz. Cześć Łukasz, cześć Kamil. Cześć Kamil. Łukasz, skąd pochodzi Rudy? Nie wiem. Z Rudy Śląskiej. Dobra, moi drodzy, tutaj musimy sobie poradzić z wyzwaniami. Jest echo, więc musimy sobie z tym poradzić. Podejrzewam, że jest włączone. Twoje spodnie, Kamil. Co spodnie? Nadajesz z kamery. No to... O, no właśnie, dziękuję. To tylko dowód na to, że nadajemy dzisiaj na żywo, tak jak zwykle, ale moi drodzy, ten odcinek będzie pełen najróżniejszych emocji, nowych faktów dotyczących Kangi, ale tak jak widzieliście wcześniej, będzie kilku ciekawych gości. Zobaczymy, czym Kamil nas jeszcze tutaj zaskoczy. Ja sam jestem ciekaw, ale Łukasz, powiedz kilka zdań a propos tego, co się takiego dzieje na rynku, no bo krew przez chwilę się rozlała. No lała się bardzo. Mamy sytuację taką bardzo ciekawą, ponieważ ja jeszcze pamiętam, jak niedawno nagrywaliśmy odcinek z Łukaszem No Comment i mówiliśmy o spadkach, o tym, że będzie słabo, że będziemy mieli duże zawirowania na rynku, a tutaj boom, w ciągu 2 dni Bitcoin wrócił praktycznie do poziomów, których nie widzieliśmy, 63, 64, nawet przez chwilę chyba było 65 tysięcy, więc całkiem nieźle, chociaż cały czas analitycy mówią o tym, że należy spodziewać się korekty. Niektórzy mówią nawet o 52 tysiącach. No, znamy jednego, który mówi o 40, tak. Ale naprawdę podziwiam nerwy ze stali, bo ja bym chyba nie dał rady. Mamy taką sytuację, że
No myślę, że jeszcze pogadamy o tym później, bo dużo dzieje się również na rynku ETF-ów, mamy wielką bombę. No i co, trzeba czekać teraz tylko na wzrosty. Przekroczyliśmy, czy osiągnęliśmy ATH na 200 średniej kroczącej. To jest też dobry sygnał byczy. Jesteśmy cały czas ponad oczywiście tą średnią. Ona wynosi w tej chwili około $50,000 i nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli spaść poniżej. Także dobre nastroje dopisują. Tak jest. Dla tych, którzy chcieliby doczytać, jak wygląda analiza techniczna z prawdziwego zdarzenia, czyli taka, jaka jest właśnie uprawiana na kwadransie z Kangą, zapraszamy na Daily Chain. Maciek Harcej, nasz analizator, napisał, wiem, że to zabrzmiało dziwnie, napisał właśnie swoją analizę, a my powoli... Analizę, tak. A my powoli będziemy przechodzili do sekcji gości, bo mamy ich dzisiaj bardzo, bardzo wielu. Najpierw zaprosimy gościa z Kangi, który opowie nam o tym, jakie nowości na launchpadach, a tych nowości na giełdzie będzie dzisiaj bardzo dużo, a wszystkich pozostałych gości, którzy czekają na wejście na antenę, dwa pytania, które wam zadamy, będą takie. Jak będzie wyglądał świat za kolejne 100 odcinków kwadransa z Kangą, czyli mniej więcej za 2 lata? I co takiego życzycie Kandze, albo co byście w ogóle powiedzieli o Kandze, nawet jeżeli te myśli będą krytyczne, a ja myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zaprosili Jacka, który powie nam, jakie nowości, jaka część nowości jest w tej chwili przed nami. Jacku, halo Warszawa. Halo Budapeszt, pozdrawiam serdecznie z słonecznego Budapesztu, z lekko pochmurnej Warszawy. Słuchajcie, ja jestem dzisiaj, ja już ubrałem taką właściwą czapeczkę, nie powiem dlaczego, myślę, że to nas jeszcze czeka, natomiast to się trochę wiąże z ogłoszeniem, jakie mam, dlatego że przygotowaliśmy z okazji 200 kwadransa i tej wielkiej celebracji, no bo to jednak jest kilka lat ciężkiej pracy. Przygotowaliśmy kilka rewelacyjnych IEO, czyli eventów na naszym launchpadzie, które notabene dzisiaj się rebranduje na trochę nową nazwę. Myślę, że ogłoszenia wkrótce o tym przeczytacie. Kanga Starter w tej chwili będziemy nazywali nasz launchpad. No i na start przygotowaliśmy 3 rewelacyjne IEO, ale odpowiem tylko 2. Jutro mamy taki bardzo ciekawy projekt, który rozpoczął się w 2021 roku, czyli w ogniu poprzedniej hossy, na samym szczycie, pojawiła się taka kolekcja NFT, która przebiła się nawet na billboardy na Times Square w Nowym Jorku. Nazywała się Love Monster, takie bardzo ciekawe potworki, które narysował grafik z Disneya i z Marvela, który dołączył do tego projektu. Została wyprzedana na pniu ta kolekcja za $3,5 miliona. Była jedną z najlepiej sprzedających się kolekcji, poza tymi najbardziej tymi kultowymi, takimi jak Cyberpunki i Znudzone Małpy, to właśnie Love Monster gdzieś tam się przebijało do tego mainstreamu. No ale twórcy postanowili pójść za ciosem i postanowili stworzyć cały ekosystem z filmami, komiksami, książkami, z grą. No i ten projekt jest jutro. Bardzo walczyliśmy, żeby go pozyskać, bo nie było łatwo, powiem szczerze, ale jutro Love Monster uruchomiliśmy wszystkie siły, które były tylko możliwe, żeby ich skłonić do tego, żeby się pojawili na Kandze. Jutro o godzinie 11 rozpoczyna się IEO Love Monster właśnie na naszym launchpadzie. Także tradycyjnie o 11 dla tych, co stejkują KNG, o 12 dla wszystkich, jeżeli coś zostanie, zapraszamy Was serdecznie. Natomiast za tydzień tylko jeszcze wrzucę informację, nie powiedziałem, sorry, ważnego, że Love Monster to jest token na Solanie i to jest pierwsze IEO pierwszego projektu właśnie z ekosystemu Solany, który będziemy prowadzili. Natomiast chcę powiedzieć, że za tydzień mamy mega turbo, po prostu nie potrafię znaleźć przymiotnika, projekt, który ma niedługo swoje IEO na największych launchpadach, amerykański projekt Erdem. Jeszcze o tym będę mówił za tydzień, ale tylko chcę powiedzieć, to jest projekt ludzi, którzy stworzyli telefon, który płaci za wszystkie rzeczy, które wykonujecie. On płaci i o tym wszystkim będziemy mówili za tydzień na kwadransie, ale jutro zapraszamy na Love Monster, na Kanga Starter. Super, dziękujemy Jacku za te informacje. Trochę wyprzedziłeś parę informacji, ale może tylko troszkę. Tutaj nie było powiedziane, natomiast zwracam uwagę, że kilka komentarzy, których pojawiło się wcześniej,
one sugerują, co takiego będziemy ogłaszać, ale piszcie nadal, czego jeszcze wam brakuje na Kandze, bo może to uzupełnimy. A tutaj znowu nam Kamil wchodzi. Jak ty to robisz, Kamil? Sam nie wiem, Sławku. Kamil może... Okay. Dobra, jest okej. Dziękujemy bardzo, Jacku, za informację. Zapraszamy oczywiście wszystkich na nasz starter, bo teraz tak będziemy nazywali nasz launchpad. Kanga Starter to jest miejsce, gdzie będziemy pokazywali bardzo ciekawe projekty. Jutrzejsza premiera, tak jak Jacek powiedział, to było coś, co wymagało bardzo dużo pracy, ale gratulacje, cieszę się, że się udało i to naprawdę wielkie chateau bas tutaj dla Jacka i zespołu za to, że udało się tak ciekawy projekt tutaj udostępnić kangowiczom. No ale co, Sławku, może pierwsza niespodzianka przed nami. Tak? No właśnie, mamy tych niespodzianek, teraz spojrzę jeszcze w notatki swoje, mamy tych niespodzianek przynajmniej 5 i zastanawiam się, którą z nich wybrać na samym początku. No to Łukasz. Tą pierwszą. No to zaczynaj. Tak, oczywiście. Chcemy tutaj uroczyście ogłosić to, że startuje u nas Solana. To jest to, czego bardzo chcieliście, czego wszyscy wyczekiwali. Tak, Solana już dzisiaj pojawia się na Kandze, już dzisiaj będzie można robić wpłaty i będzie uruchomiony rynek, będzie dostępny rynek Solany, więc zapraszamy wszystkich chętnych. To jest wielkie wydarzenie dla Kangi, bo otwiera, można powiedzieć, nowy rozdział w naszej giełdzie i to, jakie blockchainy będą, myślę, że jeszcze wielu zaskoczy, bo to nie jedyna dzisiejsza nowość. Solana na Kandze wreszcie możecie odetchnąć z ulgą. Mamy to, dowieźliśmy to, co obiecywaliśmy. Tak jest. Czy rynek jest otwarty? Jeśli nie jest, to za chwilę będzie. Zaraz o będzie, także tak. Powinien być. Śledźcie w takim razie, co się dzieje i zadawajcie kolejne pytania, a ja zapraszam kolejnego naszego gościa, mam na myśli Phila. Phil, daj znać, czy nas widzisz i czy nas słyszysz. Słyszę was. Dobrze. Znać, czy nie dobrze gdybyś mógł włączyć tam głos u siebie. Albo przynajmniej słychać. Halo, Phil. Słychać mnie dobrze? Tak, słychać cię dobrze. Phil, Świetnie. pytanie, które zadajemy wszystkim naszym gościom dzisiaj brzmi, jak będzie wyglądał świat za kolejne 100 odcinków Kwadransa z Kangą, czyli mniej więcej za 2 lata. No i oczywiście, gdybyś chciał życzyć cokolwiek Kandze, to będzie to mile widziane, nawet jeżeli to będą słowa nie do końca przyjemne, chociaż liczymy, że będą przyjemne. Powiedz, co u ciebie. Jeżeli chodzi o Kangę, to cieszę się, że się świetnie rozwijacie, cały czas idziecie do przodu. Tak jak już wielokrotnie też powtarzałem, ja też sam rozpocząłem z wami współpracę między innymi przez wasze podejście, to antysystemowe podejście i no takie, które jest powiedzmy zgodne z moim duchem, z moim charakterem i z tym, jak powinien tak naprawdę wyglądać rynek kryptowalut i taki rasowy moim zdaniem rebel inwestor kryptowalutowy. Co będzie za mniej więcej 2 lata? No spodziewam się, że gdzieś będziemy zgodnie z cyklicznością w bessie kryptowalutowej. Część osób będzie cieszyła się, że zrealizowała zyski, a część będzie starała się zrobić lepiej w kolejnym cyklu, więc myślę, że przed nami może nie 2 lata, ale ten rok, 1,5 roku będzie na pewno ciekawe. No, ja przypomnę tylko, na ostatnim wystąpieniu Sławek podawał dokładną datę, kiedy będzie szczyt, 6 październik? No jakoś tak, jest to według mnie październik przyszłego roku, kiedy zobaczymy ATH. Wiem, że Phil, ty chyba masz trochę inne poglądy, gdybyś mógł jeszcze w ciągu 30 sekund rozwinąć tę myśl. To znaczy, ja mam w telefonie ustawioną emeryturę, czyli kiedy przechodzę na emeryturę, która pewnie nigdy nie będzie miała miejsca, bo na to nie wskazuje mój charakter, ale co ciekawe, jest to za 532 dni pokazuje mój telefon i jest to 22 października 2025 i też gdzieś tam obliczałem to zgodnie z cyklicznością. Natomiast coraz bardziej jestem skłonny ku powiedzmy wychodzeniu z rynku kryptowalut może i nawet w maju 2025 roku.
biorąc pod uwagę to, co dzieje się z portfelami long-termowymi. Jest taka ciekawostka, że gdy spojrzymy sobie na dane on-chain, to okazuje się, że zazwyczaj te adresy rozpoczynają sprzedawać kryptowaluty mniej więcej Bitcoina na rok przed końcem hossy, no i zgodnie z tym końcówka hossy powinna być gdzieś w okolicach maja. To też pokrywa się z pewnym takim założeniem, że być może tym razem będą chcieli nas oszukać i ta hossa skończy się wcześniej. To także pokrywa się chociażby z tymi okresami wakacyjnymi na rynku kryptowalut, które zazwyczaj są nieciekawe. Jak to wszystko się połączy, no to czysto teoretycznie, jeżeli by powiedzmy to sell in May and go away, które zazwyczaj w rynku kryptowalut pojawia się w czerwcu, przyszłoby w okresie wakacyjnym, to może się okazać, że ludzie by czekali czerwiec, byłyby spadki, lipiec, sierpień, a tu by się okazało, we wrześniu by wzrosty nie przyszły, październik, koniec hossy i nim by się inwestorzy ocknęli, to już by byli pół roku w bezsie, więc ja też zawsze podchodzę do rynku kryptowalut powiedzmy bezpiecznie i gdzieś tam grają z taką średnią wzrostową i tak sobie pomyślałem, co może się w najgorszego w moim takim myśleniu wydarzyć. No co, najwyżej wyjdę za wcześnie, zrealizuję te zyski, więc jestem coraz bardziej skłonny ku majowi niż październikowi, ale a propos października, to u mnie jest to 22. Tak, ja przypomnę, że strategię DCA możemy zastosować również w przypadku wychodzenia i spieniężania swoich krypto. Ja tutaj oczywiście stoję na stanowisku, że wychodzić z krypto nie należy nigdy, chyba że chcemy sobie zrobić dobrze i kupić sobie coś fajnego, no ale różne strategie są, zobaczymy za ten rok, półtora. Phil, wszystkiego dobrego życzę i dziękuję za to, że tutaj do nas dołączyłeś w tak wyjątkowej okazji. Tak jest. Dziękuję Wam bardzo i życzę dalszych sukcesów i tak świetnego rozwoju. Pozdrawiam, cześć. Dzięki Phil, a ja teraz będę chciał, Kamil, zadać Tobie jedno pytanie przed zaproszeniem kolejnego gościa, a ja też chciałbym dać, Łukasz, Tobie sygnał, żeby przygotować się do pewnego ważnego transferu, który nastąpi tak pewnie w ciągu 300 sekund. Kamil, gdzie my jako Kanga pojawimy się w najbliższych tygodniach? Jeżeli ktoś chciałby się spotkać z nami i przybić nam piątkę, mam na myśli kilka wydarzeń, ale gdybyś mógł to praktycznie za tydzień, 15-16 maja, Warszawa, NBX, bilety dostępne na Kanga Shop oczywiście, ze zniżką, jeżeli kupujecie w KNG. No i to będzie dość duże wydarzenie. No to jest, myślę, że największa impreza kryptowalutowa w Polsce w dzisiejszych czasach. No później będziemy na mniejszym evencie 24-25 maja w UK, Doncaster w Wielkiej Brytanii. Organizują to nasi znajomi z Blockchain Tech Conference właśnie. To będzie ich pierwsze wydanie, robili to wcześniej pod nazwą Crypto Event UK. Teraz będzie to Blockchain Tech Conference. Myślę, że to też fajne wydarzenie. Jak ktoś jest na Wyspach i za bardzo nie może się wybrać do Polski, no to zapraszamy jak najbardziej do Wielkiej Brytanii. No jeszcze przed nami event w czerwcu, który nie jest potwierdzony u naszych południowych sąsiadów, ale tutaj to jeszcze zdradzimy dopiero jak będzie wszystko potwierdzone, czy tam się pojawimy. Na pewno pojawimy się tam w jakimś składzie, ale zobaczymy jeszcze, czy będziemy się wystawiać. No i oczywiście dodam, że pojawiamy się również na imprezie u Phila. Każdy, kto zna Phila, wie, kiedy ta impreza jest. A ja myślę, że my możemy powoli zapraszać do nas Maćka z Crypto 321. Halo Maćku, daj znać. Witam. Momencik, tylko podłączę tutaj sobie słuchaweczki. Słychać mnie? No pewnie, że cię słychać. Pewnie. Momento, już jestem. Witam na 200. odcinku. Miło mi. Tak, mnie też, także już kolejna setka tutaj za wami, nami i wszystkimi. Także gratuluję nadal wytrwałości ducha i bycia w tym ciężkim, powiem, od strony kuchennej interesie. Także dobrze tam gotujecie, dobre przyprawy użyte. Maciek, powiedz, jak według Ciebie będzie wyglądał świat krypto za 100 kolejnych odcinków, czyli za 2 lata mniej więcej. Myślę, że będzie coraz więcej płatności kryptowalutowych, już nie trzeba będzie tylko posiłkować się fiatami. Myślę, że nastąpi też spora rewolucja w głowach ludzi, ponieważ już dzisiaj na Twitterze, tam wczoraj o tym też mówiłem i w tamtym tygodniu, ale dzisiaj jest taki viral, że po co płacę podatki, po co tyle nas kasują za wszelkie różnego typu podatki, gdzie one idą.
Więc wydaje mi się, że tak zwany plebs zaczyna się budzić, a jak wiemy, dużo ludzi jest celowo rządzący, próbują zrobić nam mikser w głowie, żebyśmy się kłócili, a tutaj wychodzi, że coś nie idzie po ich myśli. I tutaj przejdę od razu do twojego drugiego pytania, jakim zadasz, co na przykład w Kandze może było się zmienić. Myślę, że ja akurat, tak jak już wiele razy mówiłem, jak kiedyś będzie Kanga rozbudowana pod względem giełdy i tego wszystkiego, co rozmawialiśmy, no to będzie ok, ale mi najlepiej Kanga pasuje jako konglomerat usług kryptowalutowych, czyli tak jak to moje zdanie, ja pozostaję niezmienny na tej pozycji i uważam, że ruch, jaki zrobiliście właśnie z kartami tymi płatnościowymi, tak, przepłaconymi, uważam, że jest to pierwszy ogromny początek wejścia do właśnie tego, co nadchodzi, bo na przykład dużo ludzi zadaje sobie pytanie, do czego, kiedy będzie koniec hossy, do czego będziemy wychodzić, tak? I myślę, że pytanie trzeba zadać, po co w ogóle wychodzić z krypto, to co właśnie Łukasz powiedział, bo jeżeli banki decydują o moich pieniądzach, a teraz chcą wprowadzić cyfrową walutę, czyli ja już w ogóle nie będę miał nic do gadania, to jedynym źródłem tak zwanego cashu cyfrowego będzie mój wallet i przez to właśnie widzę, że bardziej interesują mnie bramki fiat to krypto, żeby uciekać z tego banku, tak, do krypto, a później dzięki właśnie takim rozwiązaniom, jak wy macie, uważam, że na Polskę jest to bardzo niedocenione rozwiązanie przez użytkowników, to co wy proponujecie, bo inne kraje chciały mieć coś takiego, a nie mają. Myślę, że to będzie jedyny punkt to go. I tak jak w Polsce, tak jak tego słuchają tutaj słuchacze, myślę, że już jesteście ready do tego wszystkiego, bo w prosty sposób możecie stać się przynajmniej tą nutkę niezależności, która prawdopodobnie będzie się rozbudowywała. No ja przypomnę, że oprócz kart tych krypto, o których tutaj wspomniałeś, czyli chodzi o kartę Zen. Nie, chodzi o karty przedpłacone. Ale karty przedpłacone właśnie to jest to, co bardzo, bardzo nam się podoba. To są karty podarunkowe. My możemy taką kartę stworzyć, przelać tam środki USDT. One są transferowane 1 do 1, jeśli chodzi o dolary i możemy tą kartę podarować komu chcemy. Deklaratywnie podajemy w momencie aktywacji karty, kto będzie właścicielem tej karty. Podajemy imię, nazwisko i kraj, z którego pochodzi. To jest wszystko, co musimy zrobić, jeśli chodzi o procedurę KYC, więc nie musimy przedstawiać żadnych dokumentów, no bo jak podarujemy komuś kartę, no to ciężko go prosić o dowód osobisty i jakieś papiery. Byłoby to dyshonorem. Powiedzmy tak, no czasem się zdarza, że ktoś odmówi takiej karty, no trudno, ale my zawsze możemy tą kartę podłączyć, nawet do telefonu, dodać sobie do płatności zbliżeniowych w telefonie i w ten sposób płacić w każdym sklepie, który akceptuje płatności zbliżeniowe. Tak, też to uważam, że jest dobre. No ale nawet ta druga karta właśnie, ta normalna, co jest ta Zen, tak? Też uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ tak jak mówię, większość ludzi też szuka rozwiązania, które by pozwalało w cudzysłowiu być anonimowym, że tak to powiem tutaj ze względu na show, tak? Ale na przykład bardziej mi chodzi o to, że większe pole do popisu będzie to, że my będziemy mieć swoje pieniądze na swoim walecie i my będziemy decydować, na co je wydajemy. I nie mówię tutaj o tym, żeby tutaj zaraz wchodzić tutaj w jakieś tam anonimowości, tylko normalnie tak jak jest teraz, tak? A powiedzmy, że nikt nie chce tutaj nic, każdy chce mieć wszystkie karty na stole. Nadal uważam, że dzięki właśnie waszym rozwiązaniom można przetransferować sobie na swój wallet, a następnie używać karty normalnej, takiej powiedzmy, gdzie musimy podać ID dowodu i tam takie różne sprawy i płacić, ale zapamiętajmy, że to my mamy kontrolę nad swoimi środkami. Tak, te środki są u nas na koncie, a nie w banku, ewentualnie w banku jest tylko to, co chcemy wydać w najbliższym czasie. Dokładnie. To jest bardzo, bardzo ważne. Miejmy w głowie to, że jeżeli wysyłamy środki do banku, to bank decyduje. My nieraz już spotkaliśmy się z sytuacją, gdy nasi użytkownicy informowali nas o problemach z bankami. Nie lubimy takich problemów, chociaż liczę na to, że banki też się wyedukują i też zauważą w tym jakiś swój interes, może zmieni się trochę nastawienie. Się ogarną. Maciek, dzięki za twoje wystąpienie. Mam tutaj dla ciebie ważny komentarz. Słucham. Maciek wariat. A to nic się nie zmienia, tak jak od 100 odcinku do tego nic się nie zmienia. Także mam nadzieję, że w 300 też zobaczę ten komentarz. Już jesteś zaproszony.
Zapraszamy. Spoko. Wszystkiego dobrego, Maćku. Dziękuję za Dobrze, twoje dziękuję. odwiedziny. Pozdrawiamy. Dobrze, na razie, cześć. Łukasz, jak to jest z tym Bitcoinem? Wychodzić czy nie wychodzić? Jak byliśmy u Joli, Jolę, którą pozdrawiamy, mam na myśli wydarzenie Cryptosphere, które miało miejsce 1,5 tygodnia temu we Wrocławiu, to mówiłeś o tym, kiedy wyjść do Bitcoina. Jaką tutaj konkluzję wyciągnąłeś? No, konkluzja była taka, że po pierwsze, wychodząc z jakiejkolwiek inwestycji, to nawet nie dotyczy krypto, ale po prostu jakiejkolwiek inwestycji, należy sobie odpowiedzieć na pytanie, bardzo ważne pytanie, po co to robimy? Czy to z jakiego powodu chcemy wyjść? I 3 podstawowe odpowiedzi. Pierwsza, bo chcemy po prostu skonsumować trochę zysku, chcemy kupić sobie nowy, nie wiem, samochód, ubranie, mieszkanie, w którym będziemy mieszkać. Albo po prostu zrobić sobie przyjemność, pojechać gdzieś na wycieczkę. To jest bardzo dobra odpowiedź i myślę, że nie powinniśmy się wstydzić czegoś takiego, bo wiele osób kupując samochód mówi, nie kupiłem samochodu, tylko zainwestowałem w nowy samochód. Nie, drogi posiadaczu nowego samochodu, w samochody się nie inwestuje, tylko w samochody się używa, kupujemy po to, żeby nimi jeździć, żeby nam było teraz dobrze. Druga odpowiedź to po prostu chcemy wyjść, bo mamy taką potrzebę, żeby posiadać Fiaty i tutaj moim zdaniem jest kluczowa sprawa, czy na pewno Fiaty są tym bezpieczną przystanią, bo ja wierzę, że po prostu kto krypto jest bezpieczną przystanią. I trzecie, pomijane pytanie, to bo chcę zainwestować w coś innego i tutaj zawsze trzeba sobie odpowiedzieć, czy ta nowa inwestycja będzie lepsza i pewniejsza niż Bitcoin. W mojej ocenie naprawdę ciężko w tej chwili taką znaleźć. No dokładnie, bo to chyba Sławek policzył nawet, tak? Że tu się raczej nic nie równa z w strategii DCA nic się nie równa z kryptowalutami. Bitcoin daje nam w strategii DCA dobre wyniki, bardzo, bardzo dobre wyniki, dehegemonizuje złoto i wszystko inne, ale uwaga, zdarzają się takie lata, że na przykład od Bitcoina jest lepsza Solana, o której wspomniałeś. No i skoro jesteśmy już przy nowościach na Kandze, Łukasz, to w związku z tym, że mamy 200 odcinek, ta liczba nam się tak spodobała, że postanowiliśmy zrealizować część tegorocznej obietnicy. Łukasz, oddaję Ci szpadę raz jeszcze. Tak, no... Mówiliśmy o tym podczas inauguracji KNG 2.0, mówiliśmy o tym, że będziemy robili pewną rzecz, którą kontrowersyjną, nie wszyscy się z nią zgadzają, ale ma wielu swoich fanów i myślę, że to jest ważne, żeby też spełniać swoje obietnice. Mówiliśmy o tym, że będziemy spalać tokeny. Mamy do spalenia 1 000 000 KNG w tym roku i właśnie pragnę powiedzieć, że dzisiaj, w tej chwili spalamy 200 000 tokenów KNG. One właśnie poszły na adres 0 i za chwilę sami będziecie mogli sprawdzić na blockchainie, że ta ilość tokenów KNG została wysłana po blockchainie na adres 0, czyli 00000 i tam jeszcze parę zer. Spełniamy swoje obietnice, dowozimy nie tylko Solanę, ale również to, z czym może czasami się nie zgadzamy, ale skoro słowo się rzekło, to robimy. Tak, a tutaj pojawiają się różne komentarze a propos ciekawych gości. Zostańcie do samego końca. No i co? Kamil, Ciebie chciałbym zapytać, zanim zaprosimy kolejnego gościa. Kanga postrzegana jest, no właśnie, jak jest postrzegana Kanga? Napiszcie to w komentarzach, proszę. Natomiast jedną z takich bardzo, bardzo silnych perspektyw to podejście rebelianckie, niekoniecznie zgodne z duchem urzędniczym, bardziej z duchem wolnościowym. Tak, no i to ty, który tutaj stoisz na czele myśli marketingowej. W Kandze każdego dnia spotykasz najróżniejsze wyzwania. Powiedz, jakie teraz przychodzą Ci do głowy historycznie? No największe wyzwanie to jednak reklamowanie się w mediach tradycyjnych i w mediach mainstreamowych. No niestety jeszcze kryptowaluty są nie są pożądane na tych rynkach i niestety próbowaliśmy reklamować się w Google Ads, na Facebooku, Instagramie. Niestety wszędzie jesteśmy wciąż blokowani. Nasz rynek rodzimy też jest jakoś uregulowany dziwnie przez wszystkich reklamobiorców. W Ameryce można się reklamować. Już wiadomo, że nawet ETF-y można reklamować w Ameryce. No a niestety Polska pod tym względem jest trochę zacofana i jest ciężko, tak? I to największe wyzwanie pod tym względem to było to, żeby właśnie w jakiś sposób przebić się z tymi reklamami i mieć możliwość reklamy.
No i tutaj myślę, że też znaleźliśmy parę rozwiązań w ostatnich dniach i w najbliższym czasie też już myślę, że pojawimy się na takich mediach, gdzie będziecie w codziennym użytkowaniu internetu mogli odnaleźć nasze wspomnienia o nas, no, na tej zasadzie. Super. Myślę, że dobry moment, żeby zaprosić kolejnego gościa. Tym razem zapraszamy Rafaela. Przepraszam, muszę tutaj sobie jeszcze zrobić porządek z dźwiękiem. Rafael, czyli człowiek, który spotkał się z multimilionerami, a tak naprawdę z miliarderami. I Rafael, dzięki, że zechciałeś do nas dołączyć. Powiedz proszę, właśnie jak wyobrażasz sobie świat za kolejne 100 odcinków Kwadransa z Kangą? Przede wszystkim pozdrowienia do Budapesztu. Słyszałem, że dzisiaj spotkaliście się z Satoshim Nakamoto tam. Tak jest. Czy kiedyś się spotykacie? Jutro, dzisiaj? Już codziennie. Jeden Satoshi się jeszcze pojawi i to już niedługo. Wspaniale. Więc tutaj nie zdradzam sekretów. Jak będzie wyglądał świat? Ja takie co roku prognozy robię i może z moich prognoz trochę zacytuję i trochę opowiem w tym zakresie. Więc myślę, że pierwsze banki centralne wejdą w Bitcoina, po pierwsze, za plus minus 2 lata, to jest w ciągu tych 2 lat. Po drugie, Bitcoin będzie konkurował z dolarem, z euro i z walutą, uwaga, z walutą BRICS w rozliczeniach międzynarodowych. To znaczy też będzie używany, powiedzmy, dość powszechnie w tym celu. Takie, weźcie pod uwagę, że jestem bardzo byczy w stosunku do Bitcoina i do kryptowalut, więc to są takie bardzo odważne prognozy. W międzyczasie nie wiem, czy to będzie dokładnie za 2 lata, czy może podczas szczytu Hossy Bitcoin przekroczy waluację złota, to znaczy kapitalizację złota, kapitalizacja Bitcoina przekroczy kapitalizację złota. Nie oznacza to, że wzrośnie tam 10 razy, czy teraz z tego 5 razy. Myślę, że złoto trochę spadnie w kapitalizacji. Może tak się wydarzyć. Później zobaczymy najbogatszego człowieka świata. Najbogatszy człowiek świata będzie człowiek z krypto. I ostatnia rzecz, to może powiem, co mam nadzieję, że się nie wydarzy. Trochę taki tutaj zgrzyt będzie, tudzież piasek między drywami. No mam nadzieję, że tutaj tak wszyscy jak jesteśmy, że nie wylądujemy w jakimś amerykańskim więzieniu, bo to, co się dzieje obecnie, no to woła o pomstę do nieba. I że będziemy po prostu cali i zdrowi i wolnymi człowiekami, wolnymi ludźmi, tak? Że nie będziemy ścigani za to, że promujemy wolność. Tak, ja tutaj nawiążę do tego, bo wczoraj SEC wysłał Wells Notice do Robinhooda i za to, że można powiedzieć, przestępstwo Robinhooda polega na tym, że pozwalał zwykłym Amerykanom kupować krypto i to jest to, co SEC-owi się nie podoba. Mamy bardzo dziwną sytuację. 5 największych podmiotów kryptowalutowych działających na terenie Stanów Zjednoczonych, można powiedzieć, ma rozpoczęty spór z SEC-iem. Żadnej sprawy SEC jeszcze nie wygrał, a pozwał już 5 osób. Co więcej, większość spraw, które SEC, chyba wszystkie sprawy, które SEC wytoczył, a które już miały swoje rozwiązanie, zakończyły się negatywnie dla SEC-u i moje pytanie jest takie ogólne, po co to SEC robi? No bo chyba nie po to, żeby pomóc Amerykanom. Ja tak myślę o tym, że to po prostu lubi straszyć ludzi. Co myślisz, Rafael? Jakie jest twoje zdanie? Myślę, że powoli zaczyna się panika wśród establishmentu, że jednak Bitcoin, kryptowaluty są pewnym zagrożeniem dla systemu obecnego, przynajmniej systemu finansowego i uniezależniają ludzi od tego systemu. No i jakby politycy boją się, że utracą kontrolę znaczy możliwość sterowania ludźmi, tym, co się dzieje. No i to jest, to tak w tle jest, no i teraz po prostu próbuje się wszelkich sposobów, żeby to jeszcze powstrzymać, tak? To widać w różnych wypowiedziach i tak dalej, no to jest, nie wiem, tajemnica Poliszynela chyba, że tak to wygląda, no ale jak coś rozwinie, to zobaczymy, no miejmy nadzieję, że już jest za późno na to. Tak? Też tak myślę. No dokładnie. Rafael, na koniec, kiedy myślisz Kanga, to co myślisz?
No Kanga mi się kojarzy właśnie z wolnością. Ja co prawda, powiedzmy, nie jestem zbyt ekstensywnym klientem Kangi z tego względu, że no, nie mieszkam w Polsce, ale uwielbiam Kangę właśnie za to wolnościowe podejście, tak, że powiedzmy, jeśli jakiejś giełdzie mógłbym zaufać, to właśnie Kandze, czy ludziom, którzy prowadzą giełdę, to byłaby to Kanga. No i życzę wam właśnie, żebyście za 2 lata byli globalną, dominującą giełdą z najlepiej, nie wiem, z headquarters w Dubaju, a może nawet, nie wiem, nowym Dubajem będzie Gdańsk czy Trójmiasto za 2 lata. Także tego wam życzę, tak? No bo myślę, że jesteście ludźmi, którzy no i to, co robicie, jest innowacyjne, jest prowolnościowe, prokonsumenckie, proludzkie po prostu, że ulepszacie świat i życzę wam, żebyście po prostu swoje skrzydła jak najbardziej rozwinęli. Tak? Dzięki, Rafał. Bardzo doceniamy te słowa. To dla nas bardzo ważne. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Dziękuję, że znalazłeś czas, żeby pojawić się na tym rebelianckim 200. odcinku Kwadransa z Kangą. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dzięki. Łukasz, proszę cię, żebyś przygotował się z kolejnym newsem, a ja chciałbym zaprosić Maćka. Maćka z kryptoekipy. Maćku, ponownie te pytania, jak będzie wyglądał świat za 100 kolejnych odcinków i co myślisz, kiedy myślisz o Kandze? Czołem, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panowie, witamy wszystkich serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Słuchajcie, przede wszystkim co ja myślę, jeżeli myślę o Kandze? Dla mnie to jest taki lokalny patriotyzm, ja zawsze tak was postrzegałem, jest to biznes robiony transparentnie, jest to biznes robiony po polsku, wspieracie polskie projekty, polskie startupy, rozbudowujecie tak naprawdę produkty te, które są potrzebne, ale tak jak mówię, dla mnie jestem takim lokalnym patriotą i dla mnie olbrzymi szacunek za to, że pojawiacie się na konferencjach, za to, że edukujecie polską społeczność, bo nie zapominajmy, że tak naprawdę mamy wiele giełd, gdzie gdzieś tam te wsparcie dla tego konsumenta, dla tego klienta docelowego kończy się na tym, jak kupi i sprzeda swoje kryptowaluty. Wy poszliście dużo dalej, sama Kanga University, Uniwersytet Kangi, który jest niesamowicie rozbudowany, więc te wszystkie rzeczy powodują, że mega gdzieś tam z wami się współpracuje, was ogląda, używa się giełdy, bo widać tutaj coś więcej niż tylko biznes. Ja takich ludzi bardzo szanuję i takie produkty zawsze chętnie wspieram, więc za to duży szacunek i miejmy nadzieję, że na tym polskim podwórku będziemy mogli cały czas pracować jeszcze przez najbliższe 100, 200 czy 300 odcinków Kwadransu z Kangą. Tak jest. A co myślisz, jak będzie wyglądał rynek za 100 odcinków? Jak będzie wyglądał rynek? Przede wszystkim wiecie co, ja po ostatnim czasie tak naprawdę majówka to był taki czas, kiedy ja odpoczywałem, a wtedy działo się dużo, niektórzy zaczynali mocno shortować Bitcoina, niektórzy mówili o jego końcu. Ja im dłużej jestem na rynku, a u mnie to już jest 7 lat, to uświadamiam sobie tak naprawdę, że kryptowaluty to nie jest gdzieś tam sprint, kryptowaluty to nie jest tu i teraz i każdy kolejny rok uczy mnie tego, że im bardziej jestem cierpliwy, im mam większe zaufanie do Bitcoina, im więcej zaczynam się na tym rynku i edukować, tym jestem taki pewniejszy. Oczywiście pokora dla rynku jest bardzo potrzebna, bo ten rynek się zmienia, natomiast każdy kolejny rok powoduje to, że mamy coraz mniej błędów na rynku kryptowalut popełniane przez projekty, mamy coraz mniej błędów popełnianych przez właścicieli projektów, więc powstają też nowe produkty, które rzeczywiście są potrzebne i z każdym rokiem, mimo że ciągle uważam, że większość projektów nie jest potrzebna i że większość projektów tak jakby nie wnosi nic na rynek, ale no jednak z każdym kolejnym rokiem mamy coraz więcej takiej adopcji, która po prostu jest potrzebna, więc myślę, że im dalej będziemy szli tutaj w las, tym więcej osób będzie mówić o Bitcoinie, więcej osób będzie dotykać, ja to nazywam moczyć stopy w kryptowalutach i będziemy tutaj wszyscy się gdzieś tam bardzo ciekawie rozwijać, ale tak jak mówię, cierpliwość, systematyczność, konsekwencja to są te rzeczy, których trzeba się nauczyć i które chyba trzeba panowie przeżyć na własnej skórze. Tak, ja tutaj tylko tak powiem, podobało mi się, jak mówiłeś o cierpliwości, wnoszę, że również skłaniasz się ku tej tezie, że z Bitcoina to wychodzić nie należy, bo warto być po prostu cierpliwym i przytrzymać. Ja przypomnę, 11 lat temu na wielkim spotkaniu Warrena Buffetta, on raz do roku ma takie wielkie spotkanie, gdzie wszystkich swoich fanów zaprasza i tam robią takie wywiady. Został zapytany o Bitcoina, 2013 rok i on powiedział, że to jest po prostu
nie będę dosłownie tłumaczył, albo nic nie warte oszustwo i w ogóle nie warto tego dotykać. Gdyby 10% swojego majątku zainwestował w to nic nie warte elektroniczne oszustwo, to jego majątek teraz byłby wielokrotnie większy i zyskałby znacznie więcej niż na wszystkich innych swoich inwestycjach. Tak jest. Ja tutaj dodam jeszcze, że rynek kryptowalut to przede wszystkim są emocje, więc absolutnie jeżeli ktoś trzyma kryptowaluty długoterminowo i nie ma czasu, żeby na co dzień się edukować i uczyć, to 100% zgody, panowie, że dla takiej osoby sprzedanie bitcoina to jest bardzo duże ryzyko, dlatego że jeżeli nie masz czasu dla rynku kryptowalut, nie masz czasu też zajmować się tą całą cyklicznością, tymi wszystkimi rzeczami, które powodują emocje, bo tak naprawdę ta walka toczy się w naszej głowie i jesteś takim inwestorem, który dywersyfikuje swój portfel, wrzucając do niego właśnie bitcoina, to absolutnie zgadzam się, że musi to być aktywo długoterminowe. Wtedy można być zdrowszym i można gdzieś tam te emocje, które są na rynku kryptowalut i te wydarzenia nie będą tak wpływać też na nasze zdrowie psychiczne, tak to nazwijmy, bo ostatnio zauważyłem, mimo że te spadki nie są duże, u wielu osób załamanie i taką utratę wiary w samego bitcoina, co oczywiście jest zgubne i to są takie prywatne odczucia wielu osób. Dzięki, Maćku, za to, że się pojawiłeś tutaj razem z nami. Życzymy Ci wszystkiego dobrego i widzimy się, mam nadzieję, za kilka odcinków albo u Ciebie, albo wpadniesz do nas. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Dzięki, panowie, do usłyszenia, powodzenia. Pozdrawiamy. Cześć. Ja tylko dodam, że te osoby, które byłyby zainteresowane między innymi moją rozmową i właśnie Maćka na temat tego, kiedy wychodzić, jak wychodzić, zapraszam do obejrzenia nagranej debaty, którą prowadził Mike Satoshi. Majka niedługo tutaj zaprosimy, jeszcze chwilka. Ona odbyła się na Invest Caps. Wiem, że jest dostępna w modelu pay-per-view chyba, ale podobno debata na wysokim poziomie. A ja teraz, Łukasz, powoli idę w Twoją stronę i chciałbym się zapytać, co takiego nowego jeszcze dzisiaj zobaczymy na Kandze? No, powiem tak, pojawiały się tutaj już komentarze. W ogóle jeden komentarz się pojawił o zdjęcie z pierwszego odcinka Zaraz z będzie, kwadransem. tak. Mam nadzieję, że uda nam się je spełnić. Natomiast powiem tak, że Solana nie wyczerpuje oczywiście wszystkich naszych nowości. Otóż, szanowni kangowicze, z wielką przyjemnością pragnę powiedzieć, że Uwaga, muszę to powiedzieć. Kiedyś, jak byłem dzieciakiem, to lubiłem taki film Pogromcy duchu. Tak, oczywiście. I tam jest taka scena, że tam stoją w oknach policjanci i mówią, Titanic płynie, a drugi mówi, lepiej późno niż wcale. Także zrobiłem Ci właśnie tutaj dobre preludium. Preludium, tak. Słuchajcie, otóż pragnę powiedzieć z wielką radością, że od dzisiaj Kanga wspiera również sieć Tron i obsługujemy Trona. Rynek od 12 będzie otwarty, możecie wpłacać Trona i przygotowywać się do handlu, będziecie mogli kupować i to jest, myślę, wielki krok dla Kangi. Tak jak obiecywaliśmy, nowe blockchainy się pojawiają, troszeczkę teraz może z zaskoczenia, dużo tych nowości, no ale 200 odcinek do czegoś zobowiązuje. Tak jest. Bum. I to jeszcze nie jest wszystko. Zaraz do tego wrócimy. Ja bym poprosił, że powoli przygotowywać zdjęcia z pierwszego odcinka. Ja się wstydzę je oglądać, a teraz bym zaprosił. Czy chciałeś coś dodać? Czy USDT po Tronie też? Zepsułeś newsa. Udajemy, że niczego tutaj nie było, a ja zapraszam naszego kolejnego szanownego gościa, Majka Satoshiego. Czołem, Mike. Dzień dobry, cześć, musiałem mikrofon. Cześć Mike, bardzo dziękujemy, że dołączyłeś do nas i znowuż standardowy zestaw pytań. Proszę powiedz, jak według Ciebie będzie wyglądał rynek za 2 lata, czyli za mniej więcej 100 kolejnych odcinków kwadransa z Kangą. Jak Ty to robisz, że Ty jesteś w stanie od chyba czasów Bolesława Chrobrego prowadzić regularnie co niedziela spotkania? No i kiedy myślisz Kanga, to co myślisz? Oddajemy Ci głos. No wtedy właśnie Bolesław powiedział mi, weź i w tą niedzielę zacznij coś robić, bo nudno jest na dworze. Także wtedy zacząłem transmitować, to masz rację absolutnie. Jak to jest? No na szybko policzyłem, że wy robicie troszeczkę częściej kwadrans z Kangą niż ja niedzielę.
więc ja już wystąpiłem z wnioskiem formalnym, żeby była 2 niedziele w tygodniu, żeby były, więc żebyście mnie nie dogonili, ale tak licząc krótko, no to generalnie za kolejne 100 odcinków to już może być, chociaż nie, jeszcze mam 100 przewagi, więc jeszcze ponad, więc jest dobrze. Jak to jest? Ja to po prostu lubię. To jest najważniejsza rzecz. Moim zdaniem we wszystkim, szczególnie w pracy jest to ważne, jeżeli ktoś lubi pracować i pracuje tam, gdzie lubi, a nie dlatego, że musi. To wtedy, jeżeli to łączenie hobby jeszcze z zarobkami, to jest fajne, a dla mnie kryptowalutowa niedziela z Majkiem jest czymś, co ja lubię po prostu robić. Ja lubię zapraszać gości, lubię rozmawiać, lubię spędzać ten po prostu czas, a jest to takie optymalne, gdzie właściwie nie było to celowo stworzone. Ja tak szukałem kiedyś takiego, kiedy ten live zrobić, zrobiłem go w niedzielę i okazało się, to strzałem w 10, bo ta niedziela to ludzie pracujący już nie imprezują zwykle. Jak ktoś ma małe dzieci, to małe dzieci już zwykle o tej porze śpią albo przynajmniej szykują się, więc to taki optymalny czas wyszedł. No i wiesz, cały czas mam energię, cały czas mam ochotę, żeby to robić dalej, więc teraz na 400 jedziemy. No brawo, pięknie. A kiedy myślisz o tym, jak będzie wyglądał rynek za kolejnych właśnie 100 odcinków, czyli mniej więcej za 2 lata, będziemy jeszcze na powierzchni, czy tak jak niektórzy wieszczą, to już będzie koniec w ogóle całego wszechświata kryptowalutowego? Powiem tak, myślę, że będziemy już w beście, tylko pytanie, na jaki poziom będziemy, a raczej z jakiego poziomu będziemy spadać, tak? Bo w porównaniu do obecnego poziomu to może się okazać, bo tutaj na tym rynku jest wszystko możliwe. Ja nie chcę dawać prognoz, bo już kiedyś jedną prognozę dałem, którą mi do dzisiaj ludzie wypominają. Niemniej jednak może być tak, że Bitcoin rośnie tak mocno, że okaże się, że ten poziom, który teraz widzimy, no to jeszcze daleko, tak? No wyobraźmy sobie teoretyczną sytuację, że Bitcoin będzie kosztował, nie wiem, $250,000 i z tego poziomu zacznie się Bessa i on spadnie na przykład, nie wiem, na 100. Mhm. Wszystko jest możliwe, więc tutaj każdy musi obserwować. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że Bessa to nie jest tak, że sobie przychodzi, wszyscy nagle Sławek ogłasza, słuchajcie, już Bessa jest, już koniec, już teraz trzeba 2 lata przeczekać do następnej hossy. No nie, no wszyscy są rozgrzani, ulica jest po prostu szalona i wtedy najczęściej dochodzi do tego momentu, w którym nikt tego się nie spodziewał, a przyszła Bessa. Oczywiście ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądać ta Bessa, no bo pamiętajmy, że w poprzedniej hossie mieliśmy takich gagatków jak FTX, mieliśmy takich gagatków jak Celsius i te wszystkie spółki, które padały i ciągnęły za sobą, więc no pytanie, co teraz mogłoby to spowodować? No niby Saylor z MicroStrategy obiecał, że on nigdy nie sprzeda Bitcoina, podobnie jak Łukasz. Nie wiem, czy DCA stosuje, ale żeby stosować DCA, no chyba to stosuje, tak, bo kupuje praktycznie przy każdej cenie nie patrząc. No ale zobaczymy, co ETF-y zrobią, więc takim jednym ze wskaźników mogą być te ETF-y, aczkolwiek potencjał tam jest do tego, żeby jeszcze kolejne firmy wchodziły. No i oczywiście taki wielki brat ze wschodu, ale nie ten, którego nie lubimy, ten dalszy, który nam produkuje samochody, buty i wszystkie inne rzeczy, on jeszcze się nie otworzył na kryptowaluty. Pytanie, czy to będzie jeszcze w tej hossie, czy może to może być katalizator następnej hossy. No, odnośnie ETF-ów to warto zaznaczyć tą wielką nowinę, jaka od 2 dni, no w sumie w piątek i w poniedziałek była, bo okazało się, że wielki wyprzedawacz bitcoinów, czyli Grayscale, nagle zaczął dokupować, czyli zdarzyło się coś, piekło zamarzło i nikt się tego nie spodziewał już teraz. 80 dni mniej więcej minęło i oni sflipowali się ze sprzedawacza w kupowacza. 2 dni pod rząd, piątek i poniedziałek, bardzo duże wpływy. No, pewna istotna zmiana na rynku. Faktycznie ETF-y pokazują swoją moc. Jeden telefon do szefa Grayscale, no niestety paradygmat się nie załamie, więc generalnie ci, którzy shortują, nie są specjalnie zadowoleni, jednak chyba ten taniec na grobie shortów będzie. Mam nadzieję, że nie skasowałeś tego tweeta. Nie, ja absolutnie nie kasuję tweetów, już relikwie powstają nawet. No. Mike, ostatnie pytanie. Kiedy myślisz o Kandze, to jakie jest twoje pierwsze skojarzenie? Wiesz co, przede wszystkim podziw, że wam się chce walczyć z tym regulacyjnym betonem, bo to trzeba tak nazwać. To jest regulacyjny beton, a kolejne rzeczy, które wchodzą, właściwie zaraz mogą wejść, no mogą być jeszcze gorsze, więc naprawdę wielki podziw, że wam się chce to robić, bo wyobrażam sobie, to jest najgorsze w firmie, w której chcesz uczciwie pracować, zarabiać pieniędzy, widzisz dookoła kamerów, którzy sobie pływają po wodzie, a ty musisz wydawać kasę na compliance, tak właściwie na takie
rzeczy, które teoretycznie nie powinny być, a w krypto niestety są jednym z głównych wydatków, więc to jest takie smutne, no ale mówię, podziwiam, że wam chłopaki chce i oczywiście życzę jak najlepiej, życzę, żebyście po prostu się rozwijali, no i tutaj mówię, żeby to był taki faktycznie to, co już nie pamiętam, któryś z wcześniejszych rozmówców powiedział, żeście weszli do tego topu kryptowalutowych giełd. To już chyba niedługo, mam nadzieję. Mike, bardzo dziękujemy Tobie za odwiedziny, doceniamy to, ten odcinek przychodzi do historii, tylu znamienitych gości mieliśmy, a my widzimy się gdzieś tam na kolejnej konferencji, albo u Ciebie na live, albo zaprosimy Ciebie do nas. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Dzięki, na NBX-ie się widzimy. Tak jest, na NBX-ie. No dobra, moi drodzy, myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy naprawdę napili się teraz jeszcze raz tutaj alkoholu, ponieważ zaraz wejdą pierwsze zdjęcia z pierwszego odcinka Kwadransa z Kangą. Przyznaję, że to jest jedna z tych rzeczy, których ja wstydzę się oglądać. Proszę, nasz drogi operatorze, pokaż te zdjęcia. O mamo, na grubo, no, przepraszam, nie o to mi chodziło, nie o to mi zupełnie chodziło. No, lećmy dalej z tymi zdjęciami. No, wyglądało... To było wielkie wydarzenie. Ja pamiętam, jak nagrywaliśmy ten pierwszy odcinek, tak naprawdę chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy, co zaczynamy. To było wielki stres, jeden wielki stres. Sławek lubi, ja nie lubię występować przed kamerą, nie lubię później siebie oglądać, ale faktycznie Kwadrans z Kangą to jest coś naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowego. Tak, to był pierwszy odcinek, był faktycznie twarzą do kamery, tak jak tutaj mamy w tej chwili, ale już wiedzieliśmy, że to powinniśmy zostawiać tylko na wyjątkowe wydania i twarzą do kamery nagraliśmy do tej pory 3 odcinki, czyli odcinek Genesis, czyli pierwszy, 100, no i 200. Mamy jeszcze jakieś zdjęcia? Możesz powiedzieć głośniej. Znajdziemy. Poszukaj kolejnych zdjęć, a ja, Kamil, chciałem Cię poprosić o newsa, co takiego nowego na Kandze się zaraz wydarzy. Odgrzewane kotlety. Aha, no to w związku z tym, że dużo osób na to czeka, no to chciałbym powiedzieć, że będzie w końcu USDT po tronie. Brawo! Brawo! Bum, 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 bum. To jest bardzo ważna wiadomość, w szczególności dla tych, którzy korzystają z usługi kantorowej. Wiemy o tym, że USDT, wszyscy o tym wiemy, że USDT to jest ta kryptowaluta, która jest obracana najmocniej, no i właśnie brakowało nam jej po tronie. No bo właśnie, Łukasz, tutaj mamy do czynienia z pewnym paradoksem, a może to nie jest paradoks, ale jest to jednak fakt, bo to okazuje się, że największa podaż USDT jest gdzie? Na tronie. Na tronie, właśnie. Zadziwiające, ale faktycznie ta sieć jakoś tak przyjęła bardzo dobrze USDT i tam wszystkie te operacje się odbywają w największej intensyfikacji. To znaczy bardzo duże przelewy, małe przelewy, ludzie wysyłają. Oczywiście no, ma to też związek z tym, że po prostu tron jest tani w użyciu. No właśnie tak. Łukasz, szykuj się jeszcze z kolejnym newsem, bo to z każdej pary chcemy te newsy mieć. No i co? Możemy chwilę jeszcze porozmawiać, podyskutować. Trzeba powiedzieć o tym, co się wydarzy na NBX-ie. Bo no właśnie, oddaję Ci głos. Tak, no tutaj w związku z tym, że promujemy naszą Kanga University, no i tutaj mamy dla Was bardzo ciekawe wydarzenie związane z NBX-em, bo na NBX-ie będziemy robili, nie na głównej scenie, na scenie tej mniejszej, o 17, o ile dobrze pamiętam, pierwszego dnia odbędzie się konkurs z wiedzy o kryptowalutach. I to taki niemały konkurs. To będzie niemały konkurs. Będą mogli uczestniczyć wszyscy ludzie z publiczności, którzy będą podczas tego wydarzenia. No i do wygrania będzie naprawdę solidna nagroda. Będzie do wygrania, pierwsza nagroda to będzie $1000 w tokenach KNG. I brawo. To dostępne dla każdego, każdy może wziąć udział w tym konkursie. Zasady będą bardzo proste, będzie 21 pytań, także zapraszamy, na pewno warto skorzystać. To będzie, myślę, wielkie wydarzenie, bo na NBX-ie będziemy robili wielki konkurs, nie tylko jedna nagroda będzie, bo będzie więcej niż jedna, więc no, więcej osób będzie miało szansę wygrać i to jest, myślę, wielka szansa dla tych, którzy uważają, że wiedzą o krypto wszystko. Zapraszamy, przyjdźcie na nasz wykład, bądźcie na NBX-ie, nie tylko przybijcie nam 5, ale weźcie udział w konkursie, bo to warto stanąć w szranki z najlepszymi i udowodnić wszystkim, że jest się najmądrzejszym.
Tak. I przy okazji zgarnąć tutaj nagrodę. Pojawił się pewien ciekawy komunikat, że mało krypto na stakingu macie, no to poczekajcie jeszcze chwilę. Dodam, że na NBX-ie będziemy mieli również kilka wystąpień, to jest wielkie wydarzenie, będą przynajmniej 3 nasze wystąpienia. Także panel, wystąpienie, jeszcze pracujemy nad częścią workshopową. Tak. No i konkurs oczywiście. Tak jest, a skoro mowa o konkursie i w ogóle o edukacji, no to zapraszam do odsłuchania ostatniego odcinka Kanga University, gdzie tłumaczymy, jak działa halving. Ten odcinek Sławek aksamitnym głosem. Nie ma co ukrywać. Ten odcinek tutaj bardzo... Popełniłem tam jeden błąd i wszyscy mi go punktują. No właśnie, pytanie, czy to błąd, czy nie błąd, ale zapraszamy do odsłuchania. I uwaga, też jeszcze ważny komunikat. Właśnie teraz w Kanga Shop pojawiły się ponownie książki Zajdla i Orwella. 2 książki, które promujemy, 1984 rok i Limes Inferior. Możecie je kupić z podpisami ludzi, którzy pracują w Kandze. Te książki będą warte kiedyś na pewno miliony dolarów. Wchodźcie teraz, bo na pewno rozejdą się jak ciepłe bułeczki. Jeżeli płacicie Kanga Payem, to macie 15% zniżki. Ale ja się język plączy, ktoś pisze. Mam jedno pytanie. Jestem ciekaw, czy wiecie, co było 3 dni temu? 4 maja. Nie pamiętacie, więc od razu... To była niedziela. 4 maja obchodziliśmy urodziny bardzo ważnego człowieka dla krypto. Otóż pan Finney, a konkretnie Hal Finney, urodził się właśnie 4 maja. Przez wielu jest uważany za twórcę Bitcoina. Wielu mówi, że to on jest Satoshi Nakamoto. Wiem, Sławku, że ty kiedyś też tak uważałeś, ale na pewno możemy powiedzieć, że to był wielki człowiek. Przyczynił się do rozwoju kryptografii, do rozwoju bezpieczeństwa w sieci. No i nie ma co ukrywać, jego tweet o tym, że Bitcoin działa, który zrobił bodajże 12 stycznia 2009 roku, jest bardzo ważny dla nas tutaj wszystkich. Także oddajemy hołd tym samym Halowi, dziękujemy za wszystko, co zrobił dla nas, bo dzięki jego spuściźnie możemy teraz rozmawiać o kryptorewolucji, o Bitcoinie, bo to jest coś, w czym on naprawdę bardzo, bardzo dużo się odcisnął. No, jego piętno jest widoczne. Jego pozytywne piętno. Pozytywne, tak. Gdyby oczywiście. nie on, to nas by tu nie było wszystkich, tych słuchających i nas mówiących. Nie? To zabrzmiało bardzo... dwuznacznie, ale jest okej. Dobra, słuchajcie, no to powoli zbliżamy się do końca, prawie w ogóle dodaliśmy, ale mamy newsy, mamy wyniki konkursu, na spokojnie, także ja może odczytam kilka komentarzy. Ja na początku zaznaczałem sobie komentarze, na które chciałem odpowiedzieć, ale już później nie nadążałem, ale może odpowiem na razie na jeden komentarz. Czy będzie można anonimowo sprzedawać krypto po 2025 roku za pomocą Kanga Local? No więc najmądrzejsi mówią, że tak. I tak pozostawmy ten komunikat, żeby nikt się później do tego nie przyczepił. Nie my, tylko inni tak mówią. I może odpowiem jeszcze... No, mów Łukasz? Nie. Pytanie o Mikę i polskie interpretacje, zagrożenie dla posiadaczy kryptowalut poza BTC. Nie wiem, dlaczego myślicie, że poza BTC. Generalnie uważamy, że Mika jest zagrożeniem, takim tornadem, które nadchodzi tutaj, ale spokojna głowa. Tak jak już mówiliśmy nieraz, przeżyliśmy wojnę z bolszewikami, pierwszą i drugą wojnę światową, 44 lata komunizmu i można by było dodać jeszcze trochę później, ale to wtedy musiałbym ujawnić swoje preferencje polityczne, a zatem przeżyjemy i Mikę, mamy tutaj parę pomysłów. Łukasz, a propos stakingów, chyba, że chciałeś coś jeszcze skomentować. Tak, no ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo spotykamy się w Budapeszcie, ponieważ Budapeszt jest bardzo specyficznym miastem. To jest jedyne miasto, które posiada statuę związaną z krypto, tak bezpośrednio, czyli Satoshiego Nakamoto. I słuchajcie, my stwierdziliśmy, że pora to zmienić. I teraz wielki apel do tych, którzy nas oglądacie. Zamierzamy ufundować nie jeden, a dwa pomniki związane z krypto. Będziemy ogłaszali konkurs na te pomniki.
Mamy nadzieję, że uda nam się dogadać z władzami miasta, z panią prezydent Dulkiewicz z Gdańska, że znajdzie się miejsce w Gdańsku na to, żeby postawić dwie statuły, jedną związaną bezpośrednio z krypto, bo taki ma być jej przekaz, a drugi związany z Satoshim Nakamoto. Chcemy być lepsi niż Budapeszt, nie jedną, a dwie. Ja w ogóle muszę powiedzieć że swoją drogą, że bardzo byłem zdziwiony. Ta statua znajduje się na peryferiach Budapesztu, w takim parku biznesowym, gdzie wiele firm technologicznych ma swoje siedziby. Co ciekawe, spogląda na Microsoft. Tak, patrzy w stronę budynków Microsoftu. Bardzo fajne miejsce, bardzo nam się to podobało, natomiast muszę powiedzieć, że zdziwiony byłem tym, że po pierwsze w takim miejscu ona stoi, zupełnie nieturystycznym, zupełnie nie jakimś takim do oglądania daleko od centrum, a dwa, że mimo to przychodzą tam ludzie i robią sobie zdjęcia, bo za każdym razem jak tam byłem, to nie byłem sam, to znaczy, mimo że byłem raz w dzień wolny, świąteczny, to było pusto, po prostu pustki były, a pod pomnikiem ludzie robili sobie zdjęcia i tak samo jak nagrywaliśmy tą scenę z początku kwadransa, również musieliśmy konkurować z innymi, także widać, że to jest popularne miejsce, ale w mojej ocenie zasługuje na znacznie lepszą ekspozycję i mam nadzieję, że Gdańsk jako miasto wolności tak, będzie dobrym do tego miejscem. Będziemy walczyli o to, żeby takie dwie statuły stanęły w Gdańsku. Zapraszamy Was do tego, żebyście wzięli udział w konkursie albo powiedzieli znajomym, że coś takiego będzie. I to jest dobry moment, żeby powiedzieć, żebyście zasubskrybowali ten kanał, kliknęli w dzwoneczek, tak, bo dzięki temu nie przeoczycie informacji o tym konkursie. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, żeby być jak najbardziej rozpoznawalnymi, żeby docierać do jak największej ilości osób i walczyć z wrednymi algorytmami, które mocno nas tutaj ograniczają. Tak jest, w czasie kiedy mówiłeś, Łukasz, padły dwie propozycje, żeby postawić najpierw koło Neptuna, jeden z tych pomników czy monumentów, a później poszła bardziej taka, nie wiem jak to określić, odważna propozycja, żeby Neptuna po prostu zastąpić pomnikiem Satoshiego. Jako gdańszczanin powiem, może nie bądźmy tak radykalni, ale tak zupełnie zdradzając kulisy, mogę powiedzieć, że mamy jakieś pomysły, gdzie mogłoby taki pomnik stanąć. Na pewno ciekawym miejscem są tereny stoczni, tak, czy byłej stoczni, która mimo jakichś tam kontrowersji, które widzimy, które mogą tam u niektórych występować, to jednak kojarzy się wszystkim ze zmianami, które miały miejsce w Polsce, z tym odzyskaniem pewnej wolności. No a drugie miejsce to Park Regana, również dobre miejsce z dużą ilością osób. To są te miejsca, o których myślimy, ale jesteśmy otwarci, będziemy dyskutowali z władzami miasta i będziemy walczyli o to, żeby taka statua stanęła w Gdańsku, czy te dwa pomniki były w Gdańsku. Mam nadzieję, że nie tylko nam się uda, ale będzie to z przyklaskiem i z chęcią ze strony włodarzy miasta. Okej, chciałem przejść do ogłoszenia wyników konkursu. Mieliśmy kumulację, trochę tych kumulacji się zebrało i dzisiaj do wygrania jest 240 kang i mamy dwóch zwycięzców. Także dzielimy to na połowę i też od dzisiaj wprowadzamy pewną nowość, o której mówiliśmy już wcześniej, ale teraz ona zaczyna obowiązywać, więc najpierw Łukasz, zanim jeszcze ogłoszę wyniki konkursu, albo Kamil, powiedz, na czym w ogóle ten konkurs polega. Konkurs polega na tym, żeby zabawić się we wróżbitę i przewidzieć cenę bitcoina na przyszłość. Wróżbitę, to jest wiedza, umiejętności, technika rysowania wykresów, patrzenia w lewo na wykres, a nie w prawo. Przewidywania przyszłości, powiedzmy tak bardzo ładnie. Polega na tym nasz konkurs, że trzeba przewidzieć cenę bitcoina na przyszły tydzień, na godzinę 9 na rynku bitcoin do USDT na Kandze. Wystarczy dodać komentarz we wtorek i środę, czyli 2 dni nasze, które mamy po kwadransie, bez edycji komentarza, bez dodawania drugiego komentarza, liczy się pierwszy komentarz w formacie taki, jaki teraz widzicie na ekranie, czyli hashtag kwadranskango. Przyszły tydzień to już będzie numer 201 i w formacie 5-cyfrowym, no chyba, że przewidujecie, że cena będzie 6-cyfrowa, no to oczywiście, albo 7-cyfrowa, wszyscy będą szczęśliwi, także możecie też dodać taką opcję. My wybieramy
najbliżej, osobę, która jest najbliżej tej ceny. Nasz tutaj bufor odległości to jest $25, powyżej $25 niestety już nie wygrywa osoba, ale tutaj też mamy zmianę od zeszłego tygodnia. No bo można zwiększyć sobie ten bufor do $100. $100. Wystarczy, że oprócz tego jednego komentarza dodacie drugi komentarz niezwiązany z konkursem. Tak. Zależy nam na tym, żeby, tak jak pisaliśmy, walczyć z algorytmami i takie komentarze na pewno się przydadzą, więc można zwiększyć sobie do $100 aż odległość, od której liczymy cenę. I oprócz tego, że można odległość zwiększyć, to można też zwiększyć sobie nagrodę, bo dodajemy 20 KNG, jeżeli ktoś udostępni nasz materiał i wyśle nam po wygraniu dowód, że jest udostępniony, czyli link do tego udostępnienia albo screen z datą, która powinna być oczywiście wsteczna. Tak, czyli we wtorek albo w środę musi udostępnić. We wtorek albo w środę udostępnia, jeżeli jest wygrany i odnajdzie się jako wygrany, wysyła nam potwierdzenie, że udostępnił ten materiał i my zwiększamy tą nagrodę o kolejne 20 KNG. No właśnie, to tak, żeby podsumować, czekamy na 2 komentarze, jeden komentarz z ceną, a drugi komentarz dotyczący w ogóle, co wam ślina na język przyniesie. To zwiększa nam oczywiście zasięgi, a my w ogóle lubimy czytać wasze komentarze. I uwaga, przechodzę do odczytania imion tych 2 szczęśliwców, którzy dzisiaj będą mieli 120 swoich własnych Kang. Oto pierwszym zwycięzcą jest Siwy Van Grey, 572 Van Grey. Skądś mi to kojarzy. No też, ale to jest siwy. Siwy Van Grey. Jak jesteś tutaj, to napisz, tak. Skąd taki nick. Panie Greju, tak. A drugi to Bartosz Jersz 7282. Bartosz Jersz 7282. Gratulujemy tutaj zwycięzcom i zapraszamy, żeby zgłosić się do Customer Service, żeby odebrać swoje nagrody. No i tyle. Panowie, czy macie jeszcze jakiś pomysł? No mamy jeszcze jedną ważną informację związaną ze stakingiem. No zapomniałem o tym, oczywiście, przepraszam. To jest to, co pojawiło się wśród komentarzy, że mało mamy stakingów. Ja muszę powiedzieć, że to był bardzo odosobniony komentarz, bo raczej dostajemy informację, że jako giełda jesteśmy postrzegani jako bardzo pro-stakingowi i że mamy bardzo dużo tych stakingów. Muszę powiedzieć, że to był jeden z głównych powodów, dla których ludzie z Azji wymieniali Kangę jako właśnie giełdę, z której korzystają. To nas bardzo zaintrygowało i spowodowało, że mocno rozwinęliśmy te usługi. I otóż już niedługo pojawi się nowy token WBTC. WBTC, czyli Wrapped Bitcoin, będzie rynek otwarty, będzie można kupować tego bitcoina i on będzie miał bardzo, bardzo specyficzną rzecz. Otóż ten Wrapped Bitcoin będzie można stakeować i ten staking będzie dawał nam prawdziwe bitcoiny, więc całkiem fajne rozwiązanie. Prawdziwe czy zwrapowane? Znaczy to jest wrapowane bitcoiny, ale one są, można powiedzieć, są prawdziwe. One są prawdziwe, bo one są zabezpieczone bitcoinami. Będzie można w każdej chwili wymienić je na prawdziwe bitcoiny, także zapraszamy do stakingu, zapraszamy do tego, żeby wymienić trochę bitcoinów na ten wrapped i zestakeować. Będą całkiem solidne procenty. Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z tym, co już niedługo będzie dostępne u nas na stronie. Tak jest. Siwy się odezwał. Siwy gratulujemy. Widzę, że przeżywasz to bardzo, bardzo mocno, chyba bardziej niż my nawet tutaj, także cieszymy się tym bardziej. Panowie, to chyba dobry moment, żeby przygotować się do okrzyków wojennych. Kamil, jaki jest twój okrzyk na dziś? Ja to tradycyjnie. UOKiK. Używaj odważnie Kangi i kryptowalut. Łukasz? No ja mam jeden okrzyk, w który naprawdę bardzo wierzę, czyli BCK, Bitcoin ciągle królem. To jest dla mnie okrzyk podstawowy. W tej chwili widać, że Bitcoin naprawdę jest królem. No właśnie i ostatni okrzyk to okrzyk Kanga na fali, w skrócie KNF i tymi okrzykami, moi drodzy, żegnamy Was w 200. odcinku Kwadransa z Kangą. Widzimy się w sobotę podczas Kanga No Comment, no i w 201. Odcinku Kwadransa z Kangą. Za tydzień już NBX. No i za tydzień NBX, widzimy się na NBX-ie. Tam możemy zbić pionę. Tak jest, także życzę Wam wszystkiego dobrego, razem życzymy Coco Jumbo i do przodu, hej! Cześć! Na razie.
musiała być przed wyjazdem